Można wszystko. I tam niezły początek. Znajdujemy się, my to nazywaliśmy Park Śledzia, ale w tej chwili nie wiem, jak on może wielkomiejski czy małomiejski. Nie wiem. Naprzeciwko jest, z tyłu za mną jest tego parku, jest manufaktura. Zaraz pokażę manufakturę z daleka. Oczywiście macie tramwaje. Urząd miasta, a dawniej Pałac Poznańskiego. Nie pamiętam, czy miał na imię Izrael? Chyba tak. I tak to wygląda. Dzisiaj oczywiście 9 marzec 2024 rok. A tutaj, nie wiem, to toaleta? Może i tak. To ta srebrna taka stojąca, o, tam w tym miejscu, tutaj, chyba tak. I tak to wygląda. No proszę. Tutaj wejdziemy na jakiś... ja wiem, czy tam są inne rzeźby też, ale kiedy indziej podejdziemy sobie do tych rzeźb, a w tej chwili pomaszerujemy. Kiedyś tutaj ale hulajnogą da się wjechać. Dobrze, to już dobrze, jak się hulajnogą da wjechać. Bo ja jeżdżę hulajnogą wbrew pozorom, ale jednak tak, tylko dlaczego nie robię tych filmików z hulajnogi? Robię. Bo już hulajnogę mam sporo lat. Tą elektryczną oczywiście i poruszam się nią. I teraz tak, chciałem odpowiedzieć o sobie, ponieważ bardzo zasypuje mnie pytaniami i odpowiedziami i zostawia mnie na takie momenty, kiedy nie są ważne. No dzisiaj czekam na te jakiekolwiek wiadomości. To ładnie to wygląda. Proszę zwrócić uwagę, te stoliczki. Nie wiem, czy one są szachowe? Tak. Tak, szachowe, jednak szachowe. I dobrze, że szachowe, bo kiedyś tu były te stoliczki szachowe i tutaj nawet chyba jakieś konkursy nawet za pieniądze niektórzy grali. I to nawet o niezłe sumy. Kiedyś byłem przy Warcabach oczywiście. I te rozgrywki były. Nie wiem, ile tam stawka może. No wtedy to były duże pieniądze. Przypuśćmy, ale tak widziałem, to nawet po 150 zł rozegranie, no więc w dawnych czasach to była niezła sumka, no. Kiedy zarabiałem 700. Tutaj oczywiście wspaniały pomnik harcerzy. Ja już pokazywałem raz ten pomnik. To jest wspaniała rzecz. Aż Polska walcząca. I to zwróćcie uwagę, w Łodzi, czuwaj, harcerze tutaj stoją na baczność, a jest to twórca piosenki. Także wiązanka miło, czuwaj. Że w Łodzi jest pamiątka powstania. Zresztą bardzo dużo nawet taka brama dziwna jest. Nie wiem, co ma na myśli, jeszcze nie skończona, albo skończona. Nie wiem, bo tutaj takie cegły, kamienie, trudno powiedzieć, co to jest, ale dobrze może być. Młodzież. Gra, tutaj przejdziemy sobie taką pergolą metalową. Ona tutaj może zarośnie. Zobaczymy, jak to wygląda. Świat lekko dzisiaj zastanawia się nad tym pokojem i dzisiaj ma być ten pochód, który ma to zrealizować, przynajmniej intencje. Jeszcze tutaj niepokończone są sprawy. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dosyć interesująco. Właśnie w tym miejscu, tak jak widzą Państwo ten plac, miał być port barkowy.
kiedyś miał w tamtą stronę iść i do tej pory jest niezrealizowany. Pracował nad tym, znaczy tutaj nie pracował, bo był za młodym chłopakiem i wtedy dopiero studiował przed wojną Politechnikę mój ojciec, a w czasie okupacji pracował tutaj w archiwum i robił projekty. Był kreślarzem, krótko mówiąc. Ja wiem, że dzieciaki w tej chwili nie wiedzą, co to jest za zawód kreślarz. A kreślarz to był ten, który po prostu robił ręcznie plany. Czy inżynier nanosił, czy rysował ten plan, a potem go trzeba było powielić, powtórzyć i też nanieść na niektóre historie. Na przykład były na przykład plany robione na kalce. Ja żałuję, że tych planów nie mam, bo po prostu zostały, ale pewnie są unicestwione. Też one troszeczkę, ta kalka była bardzo przyzwoitej jakości. Słuchajcie, jak się robiło takim chińskim tuszem, to wyglądało to jak trójwymiar, ponieważ ten chiński tusz robi taką uwypuklenie. No coś wspaniałego, to były wspaniałe rysunki. Zresztą trzeba było te wszystkie elementy, na przykład jeżeli się robiło front, wyobraźcie sobie te wszystkie elementy tutaj budynku narysować. O, tam macie taki odnowiony budynek, no więc wyobraźcie sobie z tymi łasiczkami, tak. I tak to wygląda, że świat nie podąża ku temu ładnemu, bo dzisiaj no trudno powiedzieć, czy my to nazywamy, że tutaj jest taki styl łódzki, chociaż właściwie czy on jest stylem, każda kamienica ma swoje jakieś tutaj rozwiązania. Ta kamienica, o tutaj ta biała, na pewno była Polaka, ale ta tutaj obok już na pewno nie była polską kamienicą. Ta następna, by trzeba było się przyjrzeć, po czym poznać po balkonach. No i co tu ukrywać? No, można było rozpoznać momentalnie te kamienice, do kogo należały. Też, co tu ukrywać, to wszystko było zrobione w ten sposób, aby reprezentowało siebie, czyli taki podpis. I bardzo walczono o to, ze względu na to, że każdy właściciel no do czegoś należał, przypuśćmy do jakiejś narodowości, czy też tutaj mamy plac, już jesteśmy na placu, już takim, powiedzmy, że wyremontowanym. To nie jest prawdą, tutaj tramwaje kiedyś jeździły naokoło, dzisiaj już nie jeżdżą naokoło. Tutaj mamy zejście, to co widzicie, to jest zejście. Teraz nie pamiętam, jak to się nazywa, czy to się nazywa pompka chyba, ale nie będę tutaj szukał. O, tutaj macie moje odbicie, też tam widać, zamknięte, no i wcale się nie dziwię, że zamknięte, i tam się schodzi w dół i były to po prostu wodociągi. I ponieważ w mieście Łodzi, tak, w Warszawie są filtry, my mamy tutaj też tak piękne, tutaj właśnie Tadeusz Kościuszko i pomniki. On gorzej jak to Chińczycy, i potem się przyczepią, że nie pytałem się o wizerunek. Trudno, czasami z nimi ma się więcej kłopotów. Ja pamiętam, jak zrobiono temu muzykowi kłopot przy fortepianie, który pianinie w supermarkecie jakimś tam, czy tam gdzieś. No i tutaj mamy ulicę. A coś wam pokażę. To jest wstyd.
pomysł łódzki, paskudny jak nie wiem. Proszę zobaczyć. Kostki brukowe z nazwiskami ludzi i po tym się chodzi. I to jest pomnik Łodzi. No to jest takie typowo łódzkie. Zdeptać kompletnie wszystko. Tutaj się pani przyglądała. Niech sobie pomyśli. Dla mnie by to było coś, gdyby tutaj by powstała taka ściana. I na tej ścianie, czy na murach tych niektórych tutaj miejsc by te cegiełki były, ale nie chodzić po tym i szukać swojej cegiełki. To jest bardzo brzydki pomysł. To jest pomysł, nie pamiętam kogoś z Fundacji Piotrkowskiej. Nie wiem. Dzisiaj już się nie dowiem, bo zafałszowane są te wszystkie wiadomości. Ja żałuję, że nie wiem. No i teraz nie wiem, czy pamiętacie, że tutaj można skręcić i wejść w tak zwane Aleje Róż, tak? Proszę, i tutaj mamy tą Aleję Róż. Właśnie tak nie za bardzo chcę tutaj pokazać, ale już jest wszystko okej. Zobaczcie, jak to wygląda, się mieni, srebrzy, ach i och. Jest to niezły pomysł. Faktycznie, że robi ogromne wrażenie nawet na ludziach ze Stanów Zjednoczonych, że coś takiego jest, ale w sumie właściwie jest to szalenie piękny pomysł. Tylko co mnie się tutaj nie podoba, że w gruncie rzeczy, jeżeli by się tutaj mieszkało, to wyobrażacie sobie te tłumy i że nie jest to pasaż. No faktem, że tutaj jeszcze będzie coś, bo popatrzcie, tutaj jeszcze nadal coś się tam robi. To tutaj co? W którymś miejscu Muzeum Farmacji, tak, to prawda. No i tam dalej jest teatr. Ten teatr jest taki bardzo specyficzny. Tutaj miało być miejsce, scena taka, wiecie, dla zespołów czy czegoś takiego, co by bardzo ładnie dałoby to jakąś taką w centrum miasta, ale przecież to hałas dzisiaj te zespoły i zrobiono właściwie taką wypoczynkową alejkę, właściwie coś takiego jak balkon do oglądania tutaj tego, no po prostu, no nie wiem jak to nazwać, ale nie za bardzo mnie się podoba ten pomysł, ale w porządku może być, że nie są gusta i guściki. Teraz idąc, tak wygląda właśnie, o tutaj to wszystko ładne, to jest najpiękniejszy moment, kiedy jest ta złota godzina, czyli na 1,5 godziny przed zachodem słońca, to wtedy to warto przyjść, dlatego że wtedy są niesamowite barwy, bo słońce i odbicie tego wszystkiego wtedy gra, a tak to jest taki troszeczkę metaliczny, srebrno-szary układ, ale trzeba przyznać, że proszę zobaczyć jak to wygląda. O, pójdziemy sobie lekko do góry. O, jednak to robi wrażenie. Ja tutaj sobie obrócimy, ale nie jest to miejsce do mieszkania. No i zobaczcie, to czego bardzo nie lubię, tak zwany łódzki wandalizm. No trzeba było to przewidzieć i zrobić troszeczkę inaczej, ale no cóż. Łódź jest specyficznym miastem, specyficznych ludzi, specyficznego folkloru. Tu się mówimy o kulturach, ale kultura to nie, dlatego że tutaj jest, no w pewnym momencie ileś tysięcy ludzi trzeba było zatrudnić w fabrykach włókienniczych. I tu już nie było tych przyjezdnych, tylko byli tutejsi, tylko okoliczni. I ci okoliczni stworzyli specyficzny plan tego miasta i właśnie dlatego to miasto tak wygląda, a nie inaczej. I w dodatku zawsze kłopot było z włodarzami tego miasta. Włodarze tutaj tego miasta
właściwie chcieli zawsze coś narzucić. I to narzucenie nie powodowało to, co jest najważniejsze w tym mieście, specyfiki. Specyfika tego miasta to jest, czy to jest ta ulica. Nie zupełnie ta ulica Piotrkowska, która jesteśmy, bo była spacerowa, dużo piękniejsza. Takie ulice możemy tylko spotkać w bardzo bogatych miastach, tak jak Wiedeń, Paryż czy Berlin. Zaczynała się przepiękną synagogą, dzisiaj zburzoną przez Niemców podczas ich oblężenia Polski, czyli napaści na Polskę, i Niemcy zniszczyli tą synagogę. Według mnie powinni odbudować, ale za swoje pieniądze, nie za nasze oczywiście. No i troszeczkę niepotrzebnie powiedziałem, bo powiedzą, że oni dają pieniądze z Unii, tak? Nie, kochani. Za swoje pieniążki z Urzędu Skarbowego powinniśmy, albo pan, który jest w tej chwili taki bardzo za pewnymi układami bardzo dziwnymi. Nie wiem, czy można, czy nie ma. A pani przechodzi starsza, to ja sobie też dam radę. No i właśnie tak wygląda. Teraz odpowiadając tutaj koledze, bo tak przerwałem tą swoją wypowiedź, ale czy na 2 hektarach nie da sobie rolnik, czy ktokolwiek pod uwagę? No to niech kolega sobie weźmie pod uwagę na przykład 2 hektary pod szkłem. Wyobraża sobie kolega 2 hektary pod szkłem, nawet to co ja wiem, najwięcej jest chyba 50 hektarów pod szkłem, ale to już są ogromne przedsiębiorstwa. 2 hektary pod szkłem rodzinnie obrobić, to jest naprawdę co robić. Mój kolega jest hodowcą dokładnie przepiórek. Nie wiem, czy jeden z większych, jeden z dużych dostawców, nazwijmy to tak, tych jajek przepiórczych. I on powierzchnię, jaką ma, to jest około 1000 metrów. Na 1000 metrów, teraz sobie proszę wyobrazić, że klatki chyba są 3 albo 4, nie, przepraszam, co ja mówię, 6 albo 7 pięter. Klatki są niewysokie dla przepiórek. I o dziwo by ktoś powiedział, że klatkowe to tak, tylko że on ma to dokładnie w szklarni. I w tej szklarni miał. W tej szklarni właśnie miał na takiej powierzchni i tak wielkim producentem był. Więc tutaj, jeżeli się mówi o produkcji rolnej, oprócz tego jeszcze jeden z moich kolegów produkuje paszę i ma tak zwaną mieszalnię pasz dla siebie też, bo to zaczęło być on rozpoczął, dlatego że niektóre z przedstawicieli kurowatych nie mogą jeść odpowiednich rzeczy, trzeba dobrać odpowiednie wyżywienie. Ja tutaj wejdę na sekundkę, bo to jest optyk. Nie wiem, czy ten optyk działa dzisiaj, czy nie, ale może. Zaraz zobaczymy. Na razie. No i wyszedłem właśnie od optyka. Chodziło o to, że jestem przed zakupem okularów. I okulary, jakie wybrać, tak? Najlepsze szkła Zeissa. Ale Zeiss kosztuje 1800 plus oprawka, tak jak ja bym chciał. A jeżeli się dba o oczy, to 1800 zł, bardzo duża suma, ale trzeba przeboleć. Chyba, zobaczymy. Postaram się pomyśleć jeszcze inaczej, bo Zeiss jest Zeissem. Zaraz przebiegniemy, pójdziemy szybciej. Dobra, okej. No i tak to wygląda. Teraz wracając do tych rolników, właśnie nie mówiłem o tej mieszalni, ale oprócz tego jeszcze jeden z moich kolegów ma, powiedzmy, że jest badylarzem. Tak to nazywamy. To jest
on dokładnie, czy produkuje, trudno powiedzieć, ale hodowlę ma in vitro. Ta in vitro hodowla jest w takim budynku, który ma góra 300 metrów, bo ma 3 piętra. Tak, 300 metrów, to jest 100 metrów na dole, 100 metrów na górze i zaopatrywał prawie połowę Holandii. Słuchajcie, i nieprawda, że na przykład kwiaty. Nie, nawet warzywo. Nawet produkcję, to co pamiętam, to robił produkcję chyba truskawek in vitro. I czy jest rolnikiem? No jest na krusie. Jeżeli jest na krusie, no to jest rolnikiem. No, proste. I teraz mówiąc, że z 2 hektarów nie da się wyżywić, nie, to nieprawda. I drogi tutaj youtuberze, naprawdę pomyśl czasami, co piszesz, bo nie chodzi mi o to, że nie, tylko wiesz, zwracam uwagę, jak to jest. Bo jeżeli mamy sad, to mamy sad, ale jeszcze jedno, właśnie jeden z moich kolegów, inżynier, ogrodnik, tylko nie wiem po jakiej szkole, czy on jest po warszawskiej, czy po poznańskiej. Zresztą będziemy mieć w Offsetce cały czas kontakt z panią inżynier, ogrodnik i będziemy rozmawiać o ziołach, o aroterapii, potem o wielu bardzo interesujących rzeczach. I on robi szczepy roślinne. A, czujesz? Taki Amerykan Stafford Terrier, czy kolega Bull Terriera. To jest to samo, nie ma różnicy. Jeżeli nie ma rodowodu, jest Bull Terrierem, jeżeli ma rodowód, jest Staffordem. To jest taka różnica podstawowa dla niezaawansowanych, a dla zaawansowanych inaczej. American Stafford jest taki twardy, potężny. Pity są delikatniejsze, bardziej, ponieważ Staffordy i pity, znaczy kiedyś poprawiono o prędkość, ponieważ nie były skoczne, tylko były tak jak Bull Terriery, wiecie, ledwo chodziły, więc dołożono harta dokładnie Wilpeta, po to, żeby był bardziej skoczny. No i właśnie pity są bardziej podcięte. Są harcie, tak by można, bo jeżeli ktoś odróżnia harty i pity, no to będzie wiedział, o co chodzi, o to podcięcie takie specyficzne. Dobrze, wracając do tego in vitro. In vitro i to, a propos in vitro, to był jeden z pierwszych ludzi. Ja też mam nadzieję, że uda się w pewnym momencie jego zaprosić to jego ojciec zrobił, ale to była chyba pierwsza hodowla w Polsce w ogóle, nie hodowla, tylko sposób rozmnażania w Polsce on chyba robił pierwszy. Moja przyjaciółka, właściwie taka bardzo, właśnie nie przyjaciółka, to nie można tak powiedzieć, daleka kuzynka, nadzorowała ten. Myśmy się spotkali przez przypadek zupełnie, po wielu latach i właśnie ona wtedy tam pracowała. Wejdę tutaj na chwilę, na razie. No właśnie zniknąłem z naszego ukochanego sklepu. I właśnie teraz to in vitro. No i jeżeli się hoduje roślinki i niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest in vitro. Już tłumaczę. Jest to podzielenie roślin, na przykład liścia, wystarczy, obojętnie jaką część. Tak, żeby było więcej jak, przypuśćmy, no ja wiem, żeby było 6 komórek, 7 komórek, niewyobrażalna suma właściwie przy krojeniu, bo to się
kroi skalpelem, ale przypuśćmy z liścia wielkości, no przypuśćmy dłoni, można otrzymać, no, zależy kto kroi, ale przypuśćmy 100 roślin. Z tych 100 roślin, kiedy one wypuszczą pierwsze liście, albo 3 liście, teraz wyobraźcie sobie z każdego liścia następną setkę, więc to jest gangsterstwo, nazwijmy gangsterstwo, ale w rzeczywistości taka jest prawda. Szpiegostwo gospodarcze albo nazwijmy to rolnicze, także z jednego listka możemy w ciągu, przypuśćmy, 6 miesięcy wyhodować ogromne ilości, obsadzić nawet 1000 hektarów. Wyobrażacie sobie, na czym to polega? Więc jeżeli otrzymamy na przykład pod wpływem promieniowania UV roślinę, oto mamy wycieczkę. Dobrze. Niemczyka też można, o, ja dam wszystkiego, które wymyślił, ale jak ja... I teraz, jeżeli weźmiemy na przykład jakąś tam roślinkę, ktoś do mnie. Przepraszam, ale musiałem odebrać telefon. O jest. Nie wiem, kto to śpiewa. Znowu będę musiał kłopot miał. Na razie muszę wykończyć, bo potem wiecie, prawa autorskie. No nareszcie ktoś tam skończył bębnić i grać. Dlaczego nie chcę tego? Dlatego, że w zeszłym roku miałem taką sytuację, że szedłem Piotrkowską i zakwestionowano mnie, bo muzykę. No, przepraszam, jakaś tam ktoś wystawi mi głośnik na ulicy. Nie chciałem się kłócić z nimi, bo w gruncie rzeczy co mnie to obchodzi. Ale w Warszawie też to miałem, że prawa jakieś, no przepraszam bardzo, ale idąc ulicą, fotografując czy upubliczniając nawet rozmowy, jakieś przemyślenia i teraz ktoś tam wyje jakąś muzyką, nawet co mnie to obchodzi kogo i dlaczego ja mam to płacić, to nie jest nawet, no ale wiecie, no, prawa autorskie są i te prawa autorskie, czy ja przestrzegam? Powinienem przestrzegać, a nie przestrzegam. Znaczy tutaj pod względem własnych dzieł, to co ja stworzyłem i to co, czy mnie ktoś okradł? Nie! Ja się cieszę, że wykorzystują moje pomysły czy moje działania artystyczne, a takich działań jest. Chociaż na jedno się wściekłem, ale to spokojnie sobie któregoś dnia wyprostuję. Ale to nie. Tutaj malarstwo, które... Lubię tam desy, nie lubię ten desen na ulicy Piotrkowskiej. Bardziej sobie cenię te rzeczy, które są tutaj. O, jest faktycznie bardzo ładny obraz. Nie wiem, czy mnie się uda to pokazać, ale ten obraz, ten wazon taki, tu jest naprawdę przepiękny, taki w pejzażu, jakby na górze. Naprawdę sławny. Ciekaw jest, nie widzę podpisu, ale możliwe, że jest tutaj dobrze schowane, ale naprawdę świetny pomysł i malarstwo naprawdę wysokiej klasy. Takie troszeczkę podobne do brytyjskiego, no, malarstwa, ale no cóż, czasami i tak trzeba malować. A tutaj właśnie pasaż Schillera. Bardzo ładny jest ten pasaż, bardzo mnie się podoba. On jest naprawdę dla mnie takim miejscem spokoju, ciszy. Tu się młodzież lubi zbierać. No i nie kontemplować, a wiecie co, randkować. No i dobrze, bardzo dobrze. Zresztą ulica Piotrkowska sprzyja takim rzeczom. Kiedyś nawet chciano zrobić tutaj same czerwone latarnie, ale udało się, że nie. Są za to bardzo dużo restauracji, ale z ostatnich moich takich podróży po świecie
to mimo, że Łódź ma jakiś taki czar w sobie, to jednak chyba Warszawa przebija, chociażby cenowo. Jeżeli chodzi o tą, ktoś powie, no tak, ale pan mieszka tutaj w Łodzi, ale sercem jestem w Warszawie i cały czas jestem w tej Warszawie. Widać, że nie jestem, a jestem. A jeszcze tutaj sobie wejdę. To taki sklep magiczny na razie. Właśnie już wyszedłem ze sklepu, tego hinduskiego, ale przepiękną. Nie pamiętam, jak to się nazywa, bo to jest jeden z demonów, właśnie mówimy, ale tam to jest, przypuśćmy twarz i na górze są czaszki. Ja właśnie mam, ale to drewniane, z drewna mam to, a to z metalu i pasowałoby mnie do tego mojego miejsca, gdzie mam dokładnie Buddę i cały ten powiedzmy, że ołtarzyk. Dlaczego to mam? I bardzo to lubię, ze względu na to, że w buddyzmie jest jedna rzecz. Medytacja, która w chrześcijaństwie też jest. Ale ta chrześcijańska medytacja jest tylko u nas w zakonach. Kamedułów, czy jeszcze prowadzą zakonnicy niektórzy, ale jakoś tak nie po drodze mi. Kiedy buddystów wokół siebie, naprawdę takich z prawdziwego zdarzenia, łącznie z moim kolegą Nepalczykiem, z którym na pewno się spotkamy i będziemy, ale w Warszawie mieć pewne historie. Ja już nie mówię o jeszcze innych rzeczach, które przez ten okres mojego chodzenia po świecie i penetrowania tych wszystkich zakamarków życia, trafiłem w Jaktorowie zresztą, i oni przychodząc do mnie dobrze się czują, ja też się dobrze czuję wśród nich. Chrześcijaństwo ma bardzo dużo wspólnego z buddyzmem. Naprawdę bardzo dużo, ponieważ jedna i druga religia, można by było powiedzieć, że buddyzm jest kontynuacją chrześcijaństwa, chociaż buddyzm był dużo wcześniej, ale Chrystus, jeżeli był w Kaszmirze, co nie jest nieudowodnione, i nauczył się pewnych rzeczy, możliwe, że od buddystów, a są dowody na to, że przyniósł ten buddyzm z pewnego zakonu, gdzie buddyści wyraźnie mówią, że to jest jeden z największych lamów. I faktycznie tak jest. Dlatego nie powinniśmy odchodzić od chrześcijaństwa, a zostać w tym chrześcijaństwie, będąc, przypuśćmy, w rytuale buddyzmu, co nie stanowi, zresztą to na pewno widzieliście taki kalendarz buddystów modlących się łącznie z księżmi, z zakonnikami Paulinami na Jasnej Górze. Ja zresztą tak poznałem jednego z buddystów, zresztą z zakonu szwajcarskiego, z którym się wymieniłem. Ja mu podarowałem różaniec nasz, a on mnie podarował malę. Stąd ją mam. Więc to jest taka, przepraszam, nie malę, dzwonek i wadżra. Przepraszam, od niego dostałem dzwonek i wadżrę, a malę dostałem od tego kolegi właśnie z Nepalu. Teraz sekundę sobie, bo tutaj bym pokręcił, jakbyśmy się spotkali, to potem bym miał pretensje do mnie, a pewnie, na pewno, czy ogląda, wątpię, żebym nie oglądał tutaj, ponieważ no, nie za bardzo dobrze mówi po polsku, ale za to mówi bardzo dobrze po nepalsku.
Ale porozumiewa się po angielsku. Nie wiem, może już tak nie mówię po polsku. Myśmy się bardzo dawno temu spotkali. To na tyle. Jeżeli teraz wracamy do tego rolnictwa, więc wszyscy, którzy mają KRUS, są rolnikami. To rolnictwo, przetwórstwo rolne też jest zaliczane do tego. To są ogromne, czasami bardzo rodzinne, małe firmy, a czasami ogromne, gdzieś tam na zachodzie. I im większa firma, tym większy kłopot ze względu na to, że w tym momencie zaczyna wchodzić korporacyjny system. No i co tu ukrywać, większa kradzież. No przypuśćmy nas, bo pamiętajmy o tym, że to jest bardzo niebezpieczne, kiedy korporacje wchodzą, bo liczą tylko wyłącznie na ogromny zysk z niczego. To trzeba brać bardzo pod uwagę i bardzo dokładnie przestrzegać takich działań. A ja żegnam Was, uciekam, już jestem na tak zwanym Przesiadkowie i do zobaczenia z Bogiem.